Partnerem tego odcinka jest Dom Maklerski XTB. Zachęcam do otwarcia konta demonstracyjnego. Link w opisie. Otwierając konto demonstracyjne wspierasz rozwój mojego kanału. Witam serdecznie dzisiaj po południu. Dlaczego giełda rośnie? Fundamentalne wyjaśnienie. To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą one dla Was jakąś wartość. Zaczynamy. Dlaczego giełda rośnie? Fundamentalne wyjaśnienie. Zauważcie, że na przestrzeni ostatnich dni rośnie oczekiwanie na to, że coś wkrótce wydarzy się ważnego na giełdach papierów wartościowych na całym świecie, przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, i przerzucamy się argumentami, raz ze spadkami, raz na korzyść wzrostów, na korzyść tendencji, która przyniesie nam kontynuację tej letniej fali wzrostowej, która jest z nami na przestrzeni ostatnich tygodni. I dzisiaj kolejne argumenty na rzecz byków. Na konto byków zaliczyć można przede wszystkim sytuację fundamentalną, wyjaśniającą to, jak mają się zachowywać zyski amerykańskich spółek na przestrzeni następnych 12 miesięcy. I ten wykres, który teraz jest w tle, on dobitnie to pokazuje, że ostatnie spadki sięgnęły poziomów bardzo zbliżonych do średniej z ostatnich 10 lat, więc inwestorzy postanowili wykorzystać ten fakt do kupowania. Stąd też te wzrosty indeksów giełdowych, zwłaszcza spółek technologicznych. Myślę, że jest bardzo ścisłe powiązanie, zachowanie tego wskaźnika z zachowaniem rentowności amerykańskich obligacji, czyli im niższe są rentowności, tym bardziej ten wskaźnik zaczyna rosnąć, a im wyższe są rentowności, tym znowu ten wskaźnik ma tendencję do tego, żeby zawracać i ruszyć w dół, a oczywiście długoterminowa perspektywa pokazuje, że wskaźnik PI, czyli cena do zysku na poziomie 20, ten wskaźnik trailing, czyli 12 miesięcy w przód, on sygnalizuje nam poziom pewnego rodzaju równowagi, pewnego rodzaju punkt odniesienia. Wyceny niżej oznaczają niedowartościowanie, a wyceny powyżej przewartościowanie. Na chwilę obecną te wzrosty tak jakby dyskontowały, że negatywny scenariusz został już uwzględniony w cenach i oczywiście rynek teraz dyskontuje, że recesja, spowolnienie gospodarcze będzie raczej płytkie i będzie krótkie, a nie, że będzie długie i że będzie ta recesja głęboka. Myślę, że tak należy to interpretować i oczywiście sam indeks Nasdaq, który w ostatnim czasie bardzo dynamicznie rośnie, przypominamy, to jest pierwszy indeks tych giełd najważniejszych na całym świecie, który jest w technicznej hossie, daje nam potencjał ku temu, żeby wieścić kontynuację tendencji wzrostowej, chyba że zaczną być pokonywane najszybsze linie trendów wzrostowych. Widzimy na wykresie, gdzie one dokładnie przebiegają. Jesteśmy bardzo blisko tego, żeby przetestować pierwszą z nich. Jeżeli okaże się, że dzisiejsza sesja nie chce przynosić dalszych spadków, to moim zdaniem rośnie prawdopodobieństwo tego, że znowu za chwilę wrócimy w rejon ostatnich maksimów i że będą one zagrożone i oczywiście, że w tym wypadku indeksy giełdowe na całym świecie będą dyskontowały ten optymistyczny scenariusz rozwoju sytuacji w gospodarce, bo jeszcze raz przypominam, giełda teraz musi wybrać, czy dyskontuje spowolnienie gospodarcze i recesję płytką i krótką, czy też długoterminową i oczywiście, że będzie ona głęboka. I zachowanie giełd papierów wartościowych musi nam odpowiedzieć. Da nam teraz odpowiedź na to pytanie, ze względu na to, że giełda wyprzedza i dyskontuje to, co się będzie działo w gospodarce na przestrzeni następnych 9 do 6 miesięcy, czyli mniej więcej na początku 2023 roku. Kiedy zobaczymy, jeszcze raz przypominam ten indeks zbiorczy wszystkich indeksów giełdowych na całym świecie, MSCI, światowych indeksów giełdowych, to jesteśmy tutaj także na oporach, czyli rynek jest w sytuacji binarnej, musi wkrótce wybrać. Albo kontynuuje tendencję wzrostową, albo wraca do tendencji spadkowej, a to nam daje uzasadnienie fundamentalne, by twierdzić, czy rynek wybierze dyskontowanie recesji głębokiej i długotrwałej, czy też recesji krótkoterminowej i bardzo krótkiej. Zobaczymy, co rynek na całym świecie wybierze. Kiedy zobaczymy, jak zachowują się indeksy giełdowe w Europie, tutaj widzimy, że na przestrzeni od samego początku tego roku najlepiej zachowuje się indeks giełdowy w Wielkiej Brytanii, ponieważ jest on jedynym indeksem giełdowych z tych najważniejszych, który jest na plusie w tym roku. Natomiast najgorzej zachowuje się indeks giełdowy we Włoszech, który spada już o 17% od samego początku tego roku i widać, że tutaj rynek dyskontuje, że kłopoty gospodarcze Włoch będą miały miejsce i będą ciążyły na włoskiej gospodarce na przestrzeni następnych miesięcy. Indeks S&P jest moim zdaniem kluczowy, jeszcze raz przypominam,
cała strefa 4320 do 4370, być może nawet do 4400 punktów, to jest miejsce, gdzie przebiega bardzo duża ilość oporów. Od średniej 200-sesyjnej na wykresie dziennym, to są okolice 4330 punktów, aż po Fibonacciego 61,8%, okolice 4370 i oczywiście także 20% odbicie od minimów czerwcowych, które jest mniej więcej w rejonie 4370 do 4400 punktów i oczywiście rynek musi pokazać nam siłę, w którą stronę chce ruszyć i w tym kierunku powinien się później dyskontować i ustawiać cały świat. Przede wszystkim mam tutaj na myśli Europę, która jest powiązana, a która wczoraj potwierdziła istnienie i znaczenie na indeksie DAX półrocznej linii trendu spadkowego, czyli rejon 14 000 punktów jest kluczowy, jest niezwykle ważny, bardzo istotny, a dzisiejsze dane o inflacji dla strefy euro były tożsame z prognozami, natomiast widać na danych składowych, że ceny prądu cały czas podbijają tutaj inflację w strefie euro, to jest jeden z tych czynników, który podbija inflację, natomiast banki komercyjne, w tym wypadku Citigroup, sygnalizuje, że wraz ze spadkami cen węglowodorów należy oczekiwać spadku inflacji także w strefie euro i następny wykres także pokazuje, że wraz ze spadkiem ropy naftowej Brent należy oczekiwać spadku inflacji w strefie euro w perspektywie następnych miesięcy i te dwa wykresy myślę, że bardzo dobitnie to pokazują. Natomiast oczywiście rynek jest cały czas pod wrażeniem tych danych o inflacji z wczoraj z Wielkiej Brytanii, natomiast na chwilę obecną amerykańskie obligacje muszą także podjąć decyzję, w którą stronę ruszymy, ponieważ dzisiejsza sesja nie przynosi kontynuacji tendencji wzrostowej na rentowności. Co prawda wróciliśmy na poziom 2,80, natomiast jesteśmy cały czas poniżej poziomu 2,80, 2,90 na rentowności, czyli rynek nie kontynuuje tej tendencji i nie dyskontuje, że Amerykanie będą musieli podnosić stopy procentowe w takim samym tempie jeszcze bardziej niż Wielka Brytania. Natomiast co będzie dalej, oczywiście wiele zależy od zachowania samej ropy naftowej, w tym wypadku WTI, która jest także ściśle powiązana z zachowaniem rentowności amerykańskich obligacji. I troszeczkę odmiennie jest na niemieckich obligacjach, które zbliżają się na rentowności do poziomu 1,1% i w tym wypadku ewidentnie widzimy kontynuację tendencji wzrostowej rentowności, czyli spadku cen niemieckich papierów i widać, że Europa bardziej reaguje na te dane o inflacji z Wielkiej Brytanii niż Stany Zjednoczone. To tylko potwierdza właśnie, że ta presja inflacyjna, która wynika teraz przede wszystkim z zachowania ceny gazu ziemnego, która jest także bardzo mocno podbijana, zwłaszcza przez konflikt geopolityczny, sprawia, że rentowności tutaj w Niemczech, w Wielkiej Brytanii idą w górę i te oczekiwania co do podwyżek stóp procentowych w strefie euro są większe, wyższe niż w strefie euro, niż w Stanach Zjednoczonych i to moim zdaniem może być jeden z tych czynników, które będą wkrótce potencjalnie potęgowały presję na umocnienie jednak euro w zamian za amerykańskiego dolara, ale jeszcze zanim do tego dojdziemy, warto zwrócić uwagę na cały zbiorczy indeks amerykańskiego dolara, który walczy w okolicach średniej 55-sesyjnej na wykresie dziennym, która jest punktem odniesienia i na eurodolarze oznacza to, że poziom 1,0120 także rośnie na znaczeniu oraz opór 1,02. Zobaczymy, który poziom pierwszy zostanie przebity i w tym kierunku rynek powinien się pozycjonować. Jeszcze raz podkreślam, to co się dzieje na obligacjach, na rynku pieniężnym sygnalizuje jednak, że może wystąpić raczej presja na wzrosty euro-dolara niż na spadki. Moim zdaniem to jest jednak scenariusz bazowy. Natomiast to, że rentowności idą w górę, a nie w dół, moim zdaniem podbija także cenę par związanych z jenem japońskim. Jen nie chce się umocnić w takim wypadku, a sam dolar do jena pokazuje, że ostatnie maksima stają się punktem odniesienia. Jeżeli one zostałyby pokonane plus równolegle rentowności amerykańskich obligacji poszłyby w górę, to byłby to czynnik i sygnał, że rynek naprawdę odbiera ostatnie dane jako sygnał, że ten szczyt inflacyjny może jednak nie być tworzony teraz i że rynek zaczyna się tego obawiać. Natomiast ostatnie wydarzenia, czyli wczorajsze dane makroekonomiczne, jednak nie powodują presji ani na umocnienie, ani na osłabienie funta brytyjskiego. Widzimy, jak także ta krótkoterminowa średnia krocząca na wykresie dziennym działa na wykresie funta brytyjskiego, działa jako opór w tym wypadku i oczywiście rynek będzie musiał
wkrótce podjąć decyzję, albo spada poniżej poziomu 1,20, albo przebijamy ten opór, czyli średnią kroczącą i oczywiście funt brytyjski powinien wtedy rozwinąć jakąś większą, ciekawszą tendencję sprzyjającą day traderom. Spodziewam się, że te dane, które ostatnio poznaliśmy, czyli dane o inflacji, będą jednak sprzyjały umocnieniu funta brytyjskiego niż osłabieniu tej waluty i moim zdaniem jest większa szansa na wzrosty niż na spadki par związanych z funtem brytyjskim. Oczywiście z wyjątkiem euro do funta brytyjskiego, ponieważ tutaj tendencja jest odwrotna. Tutaj raczej spodziewam się spadku euro-funta niż wzrostów pary euro do funta brytyjskiego. Na innych rynkach, które są powiązane ze stopami procentowymi, to oczywiście przede wszystkim należy zwrócić uwagę na zachowanie ceny złota. Ostatnio analizowałem bardzo szczegółowo zachowanie ceny złota, jakie są czynniki teraz, które wpływają na zachowanie ceny złota, zwłaszcza w średnim i długim terminie. Zachęcam do tego, żeby zobaczyć, wrócić na ten nasz kanał. Kilka dni temu był właśnie materiał poświęcony cenie złota. Na chwilę obecną cena złota raczej wykonuje i sygnalizuje nam, że ma ochotę dalej spadać niż rosnąć i moim zdaniem to jest scenariusz bazowy w krótkim terminie. Jeżeli patrzymy także na zachowanie rynku ryzyka, czyli indeksów giełdowych, warto równolegle śledzić zachowanie Bitcoina. Bitcoin bardzo często wyprzedza to, co się będzie działo na indeksach giełdowych, zwłaszcza na Wall Street. I w tej sytuacji, kiedy Bitcoin utrzymuje się jednak nad swoim najważniejszym wsparciem, czyli poziom $22 600, przypominam, jest to miejsce, gdzie przebiega średnia 200-sesyjna na wykresie tygodniowym, to w takiej sytuacji oczywiście jest większa szansa na wzrosty indeksów giełdowych niż na spadki. Natomiast należy zwrócić uwagę na to, że Bitcoin jakoś bardzo niemrawo podchodzi do tych wzrostów, więc moim zdaniem jest to ostrzeżenie dla byków przed możliwą pułapką, czyli odpowiedź na pytanie, dlaczego giełda rośnie, może być także uwzględniana przez zachowanie Bitcoina i może być to ostrzeżenie przed tym, że te wzrosty mogą być tylko chwilowym odbiciem, a nie początkiem jakiejś nowej średnio czy też długoterminowej tendencji. Warto na to zwrócić uwagę. Moim zdaniem jest to także niezwykle istotne, by monitorować zachowanie kryptowalut łącznie z zachowaniem indeksów giełdowych na Wall Street. Przed chwilą poznaliśmy także dane makroekonomiczne ze Stanów Zjednoczonych, to były joblessy oraz wskaźnik Fed Philadelphia za sierpień. Zwłaszcza ten wskaźnik Fed Philadelphia za sierpień był szczególnie istotny, ponieważ on odnosi się do bieżącej, tej najświeższej sytuacji w gospodarce i odczyty powyżej zera oznaczają, że tutaj nie ma jakiejś tragedii w gospodarce w rejonie tego miasta, więc to moim zdaniem dane sprzyjające popytowi na ryzyko, ale także zwiększające szanse na to, że stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych będą jednak na tych podwyższonych poziomach niż na tych obniżonych, więc moim zdaniem pokrętna logika w takiej sytuacji powinna być zachowana, a joblessy były nieco lepsze, czyli niższe odczyty były niż w poprzednim tygodniu, czyli także nie sygnalizują nam tutaj złego rozwoju sytuacji w amerykańskiej gospodarce. Zobaczymy, jak rynek przyjmie te dane. Jeszcze raz podkreślam, dane z Filadelfii oznaczają najbardziej bieżące odczyty tego, co się dzieje w amerykańskiej gospodarce, dlatego warto na nie zwracać uwagę. A teraz przejdźmy oczywiście do sytuacji w naszym kraju na sam koniec, ponieważ poznaliśmy kolejne ciekawe dane makroekonomiczne. Dzisiaj był o godzinie 10 wskaźnik zaufania konsumentów na poziomie minus 44,9. Oznacza to, że są te dane najniższe w ogóle od bardzo, bardzo wielu lat, że są niższe niż zakładały oczywiście prognozy i naprawdę oznacza, że teraz konsumenci w naszym kraju mają ich perspektywy i to, jakie są oczekiwania konsumentów, są naprawdę bardzo zaniżone. Te pewnego rodzaju te nastawienie konsumentów na to, co się może wydarzyć w perspektywie następnych miesięcy, jest naprawdę na bardzo niskich poziomach. No i to jest pewnego rodzaju szansa, ale także zagrożenie przed tym, żeby rozwój sytuacji w gospodarce nie powielił tych wskazań, które płyną z zachowania wskaźnika zaufania konsumentów. Natomiast moim zdaniem najciekawiej dzieje się teraz na polskich obligacjach, ponieważ w momencie tworzenia tego wpisu rentowność polskich dziesiątek sięga poziomu 5,8%. Jeszcze kilka dni temu były to rejony 5,3%, a co moim zdaniem oznacza, że rynek tutaj polskich stóp procentowych, tych rynkowych, zaczyna dyskontować, że rzeczywiście dojdzie jednak do podwyżki stóp procentowych nie tylko o 25 punktów bazowych, ale nawet o 50 punktów bazowych. Natomiast kiedy zobaczymy na zachowanie ETF-u na polskie obligacje, który zawiera w sobie całą polską krzywą dochodowości, to widać, że z technicznego punktu widzenia jesteśmy w bardzo ważnym miejscu, czyli na dolnym ograniczeniu kanału wzrostowego. Jeżeli kanał zostanie przebity, to oczywiście będzie to sygnał, że tutaj dochodzi do jakiejś zmiany sytuacji.
na niekorzyść polskich obligacji, ale kiedy okazałoby się, że ten kanał cały czas jest utrzymywany, no to oczywiście rynek zauważy, że te ostatnie spadki na tym ETF-ie, czyli wzrosty rentowności, są tylko chwilową korektą, więc moim zdaniem warto monitorować równolegle zachowanie tego ETF-u nad całą polską krzywą dochodowości. Z dzisiejszych danych, z ciekawych wydarzeń, warto odnotować zachowanie tego, co się wydarzyło w Turcji, gdzie mamy obniżkę stóp procentowych do 13%. To było zaskoczenie, ponieważ rynek oczekiwał pozostawienia stóp bez zmian na poziomie 14%, ale inwestorzy zagraniczni zauważają bardzo ścisłą korelację między zachowaniem ropy naftowej Brent a turecką inflacją, zwłaszcza producencką. Na tym wykresie teraz to dobitnie widać, więc rośnie szansa także, że inflacja w Turcji nie będzie już tak bardzo dynamicznie rosła, nie będzie kontynuowała tej tendencji, która na przestrzeni ostatnich 20 lat wyniosła tą inflację do najwyższych poziomów. Jeżeli jesteśmy na rynku krajowym, warto zwrócić uwagę także na zachowanie CDS-ów na polskie obligacje. CDS-y to jest taka miara rynkowego zaufania, to jest wskaźnik, który pokazuje, jakie jest ryzyko danego kraju. Im wyższe oczywiście wartości, tym większe ryzyko danego kraju, tym większy jest koszt ubezpieczenia inwestycji w obligacje danego kraju, w tym wypadku inwestowania w polskie obligacje, i widzimy, że ten koszt, czyli ryzyko Polski na przestrzeni ostatnich tygodni spada, ale to jest nic w porównaniu z tym, jakie były wyceny tego wskaźnika 10, 12, 13 lat temu, i widać, że teraz ryzyko Polski jest 3-4-krotnie niższe niż było 10, 12, 13 lat temu. To pokazuje zaufanie międzynarodowych rynków finansowych do polskich finansów publicznych, do tego, co się dzieje w sytuacji polskiej gospodarki, i myślę, że warto sobie zapamiętać te wskazania, ponieważ tutaj zaczyna także pojawiać się narracja o tym, że sytuacja polskich finansów publicznych jest negatywna, a te wskazania zupełnie temu nie dowodzą. Na rynku krajowej waluty reagujemy na to, co się jednak działo podczas ostatnich danych makroekonomicznych. Dzisiejsza sesja przynosi nam lekkie, dalsze osłabienie krajowej waluty, ale jeżeli euro-dolar zachowa się tak, jak mówiłem, że jest większa szansa na wzrosty niż na spadki, to myślę, że prędzej czy później inwestorzy zauważą, że to jednak amerykański dolar jest najważniejszy przy wycenie krajowej waluty i że złoty zacznie się znowu umacniać, będziemy wracać poniżej najbliższych wsparć, a to będzie sygnalizowało nam presję ponowną na rzecz krajowych aktywów, przede wszystkim moim zdaniem na obligacji, ponieważ na samym końcu są polskie akcje, które teraz nie mają dobrej passy, muszą oczywiście dyskontować potencjalne spowolnienie gospodarcze w skali większej niż wcześniej zakładano. Natomiast z technicznego punktu widzenia widzimy, że broni się dolne ograniczenie miesięcznego kilkutygodniowego kanału wzrostowego, więc moim zdaniem sytuacja techniczna sprzyja temu, żeby jednak próbować obserwować także wzrosty warszawskiej giełdy papierów wartościowych. Dzisiejsze minima są punktem odniesienia. Dopiero ich przełamanie będzie oznaczało, że rynek wybiera scenariusze jednak prospadkowe niż prowzrostowe, a każdy powrót nad poziom 1700 punktów na indeksie WIG20 moim zdaniem będzie odebrany pozytywnie, że rynek już zdyskontował te dane o PKB i wszystkie inne negatywne informacje, takie jak te dzisiejsze o zaufaniu konsumentów, a przed nami następne ważne dane. Jutro poznamy je o godzinie 10 i rynek także polskich aktywów będzie musiał się do tych danych dostosować, je zdyskontować i będzie musiał je uwzględnić we wszystkich innych wycenach. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i lajkowania wpisów, jeżeli uważacie, że te materiały niosą one dla Was jakąś wartość, i widzimy się i słyszymy jutro o poranku. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam.